Cześć! Dziś pokażę Wam, jak za pomocą sztucznej inteligencji zaplanować lokalne wydarzenie krok po kroku. Od formalności przez zarządzanie, logistykę, aż po podsumowanie. Bez skomplikowanych narzędzi, bez chaosu i niepotrzebnego stresu. Niech naszym lokalnym wydarzeniem będzie piknik sąsiedzki. Organizacja takiego pikniku czy festynu to naprawdę spore przedsięwzięcie. Trzeba uzgodnić termin, zadbać o formalności, podzielić się obowiązkami, zebrać wolontariuszy, zaplanować rozmieszczenie stoisk, zgrać harmonogram i jeszcze przygotować się na to, że może padać. Właśnie dlatego warto dać sobie pomóc sztucznej inteligencji, na przykład za pomocą narzędzia Microsoft Copilot. To narzędzie pomoże nam zaplanować wydarzenie, rozpisać zadania, przypisać role, przygotować kosztorys, a nawet stworzyć plan awaryjny. Wystarczy dobrze sformułować polecenia i gotowe. W tym nagraniu zobaczysz konkretne przykłady promptów, czyli poleceń, które można użyć, by otrzymać przydatne odpowiedzi. Dzięki temu zostanie Ci więcej czasu na to, co najważniejsze: spotkania z ludźmi, budowanie wspólnoty i cieszenie się tym, co razem stworzycie. Zacznijmy od stworzenia planu wydarzenia. Wejdź na stronę copilot.microsoft.com. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj je, to tylko kliknięć. W razie problemów obejrzyj materiał Sztuczna inteligencja – przewodnik dla cyfrowych debiutantów. Na dole ekranu w polu do promptowania, czyli wydawania poleceń sztucznej inteligencji, wpisz: jestem profesjonalnym organizatorem wydarzeń lokalnych. Pomóż mi zaplanować wydarzenie lokalne w formie pikniku sąsiedzkiego dla mieszkańców z gminy z muzyką, zabawami dla dzieci, warsztatami dla młodzieży, miejsce do wspólnego spożywania posiłków, scenę na występy mieszkańców oraz koncert lokalnego zespołu muzycznego. Miejsce: teren zielony należący do gminy. Czas trwania: 4 godziny. Jak widzisz, warto na początku prompta określić, w jakiej roli występujesz, opisać jasno polecenie i dopisać kilka kluczowych informacji, na których Ci zależy. Zobacz, dosłownie w parę sekund mamy gotowy ramowy plan wydarzenia. Przed nami na ekranie plan z podziałem godzinowym. To dobra baza do dalszej pracy. Możesz go modyfikować w dowolny sposób. To Ty decydujesz, co zostaje, a co zmieniasz. Możesz na przykład dodać dodatkowe atrakcje. Wpiszmy zatem: uwzględnij w planie pikniku konkurs kulinarny przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich, grę terenową przygotowaną przez harcerzy i pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP. Nasz ramowy plan troszeczkę się zmienił. Uwzględnia w tym podziale czasowym konkurs kulinarny, grę terenową oraz pokaz pierwszej pomocy. To wszystko, o co prosiliśmy go, żeby uwzględnił. Czas teraz zaplanować kolejne etapy przygotowań, żeby z wszystkim zdążyć. Wpisz: stwórz plan spotkań organizacyjnych przed wydarzeniem, uwzględnij terminy, tematy i odpowiedzialne osoby. Przedstaw wyniki w formie tabeli. Tym razem uzyskaliśmy tabelkę, ale nie dotyczącą samego wydarzenia, tylko wszystkich działań poprzedzających. Czyli co mamy zrobić 2 tygodnie przed wydarzeniem, 10 dni, tydzień, 3 dni i na dzień przed wydarzeniem, z przypisanymi tematami oraz osobami odpowiedzialnymi. Otrzymaliśmy plan, który z jednej strony porządkuje proces przygotowań, a z drugiej strony nie pozwala zapomnieć o niczym niezbędnym. Dobrze mieć takiego asystenta przypominacza pod ręką, prawda? Sprawdźmy, w czym może być jeszcze pomocny Copilot na etapie planowania wydarzenia. Zastosujmy go do przygotowania się do załatwienia formalnych pozwoleń w gminie, zadbania o dostępność wydarzenia czy stworzenia awaryjnego planu na wypadek złych warunków atmosferycznych. Zacznijmy od formalności. Żeby zorganizować wydarzenie na placu gminnym, potrzebujemy wiedzieć, jakie zgody są wymagane i gdzie trzeba zgłosić nasze wydarzenia. Sztuczna inteligencja pomoże nam stworzyć tzw. checklistę z najważniejszymi punktami. Wpiszmy zatem prompt: jakie formalności trzeba spełnić, aby zorganizować wydarzenie na placu gminnym dla np. 200 osób. To tylko kilka porad, ale istotnych, żeby w ogóle zacząć. Pamiętajcie zawsze, żeby sprawdzić wytyczne związane z Waszym urzędem gminy. Pewnie mają swoje zasady dotyczące organizacji takich wydarzeń. Ale pierwsze koty za płoty. Skoro wiemy już, jakie dokumenty są potrzebne, spróbujmy od razu przygotować konkretny wniosek. Zobaczmy, jak sztuczna inteligencja poradzi sobie z prostą prośbą o zgodę na wykorzystanie placu. Wpisz prompt:
Czy mógłbyś mi przygotować wniosek, w którym poprosisz o zgodę na wykorzystanie placu? Wniosek powinien zawierać informacje o charakterze wydarzenia, liczbie uczestników, dacie i godzinach trwania. Przed nami wniosek, który z pewnością możesz użyć do tego, żeby wnioskować o zgodę na wykorzystanie placu gminnego. Są tutaj argumenty, które powinny zostać użyte i cała struktura pisma skierowanego do Urzędu Gminy. Chcemy, żeby każdy mógł wziąć udział w wydarzeniu, które organizujemy, także osoby starsze czy poruszające się z trudnością, korzystające z wózka. Sztuczna inteligencja podpowie, co warto uwzględnić, żeby zadbać o dostępność naszego wydarzenia. Wpisz, co warto zrobić, by wydarzenie było dostępne dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Sztuczna inteligencja wymieniła nam kilka ważnych udogodnień na miejscu, związanych z dojazdem i parkingiem, terenem i infrastrukturą, toaletami czy nagłośnieniem i sceną. Także jest tutaj rozdział dotyczący obsługi wydarzenia i jakichś działań dodatkowych. Myślę, że mogą nam posłużyć przy organizacji dostępnościowego wydarzenia dla sąsiadów i mieszkańców okolicy. Niestety pogody nie da się zaplanować, ale można się przygotować na różne sytuacje. Sprawdźmy, co sztuczna inteligencja zaproponuje jako plan B, gdyby warunki na zewnątrz nie pozwalały na realizację części atrakcji. Wpisz, stwórz prosty plan awaryjny na wypadek złej pogody podczas wydarzenia lokalnego. Przed nami kilka porad, niektóre oczywiste, związane z przeniesieniem wydarzenia pod zadaszenie, ale też dbałość o poinformowanie uczestników czy dostosowanie programu. Niektóre z naszych punktów programu, jak warsztaty czy konkurs kulinarny, bez wątpienia można zorganizować wewnątrz, np. jakiegoś namiotu czy lokalnej świetlicy. Organizacja wydarzenia to gra zespołowa. Warto z góry wiedzieć, kto za co odpowiada. Wpiszmy zatem, przygotuj strukturę zespołu organizacyjnego z podziałem na role i zakresy obowiązków przy organizacji pikniku sąsiedzkiego. Jeśli mowa o strukturze, to sztuczna inteligencja często proponuje nam to przedstawienie tych informacji w formie tabeli, gdzie po lewej stronie mamy koordynatorów różnych zespołów, promocji programu czy strefy kulinarnej, a po prawej zakres ich obowiązków. Kiedy mamy już taki zespół, który tworzy sztab organizacyjny, czas zaplanować pracę jednej z grup, na przykład wolontariuszy. U nas są na końcu zatrudnieni w punkcie informacyjnym. To często osoby, które mogą mieć mniejsze doświadczenie lub pomagają w swoim wolnym czasie, dlatego dobrze mieć przygotowany jasny harmonogram działań. Pisz, zaproponuj harmonogram pracy dla 5 wolontariuszy pomagających podczas wydarzenia. Może być ich też więcej, ale spróbujmy dla 5. Harmonogram pracy wolontariuszy w postaci tabeli z przydziałem zadań, ale też godzin pracy i przyporządkowaniem wolontariuszy. Gdybyśmy znali ich imiona, moglibyśmy dodatkowo dać tą informację sztucznej inteligencji, wtedy pojawiłaby się w tabeli. Nie zapominajmy też o nas, głównych organizatorach. Dla koordynatora wydarzenia przyda się tak zwana lista to do, od przygotowań przez sam piknik aż po porządki. Dzięki temu nic nam nie umknie. Wpisz, wygeneruj listę kontrolną dla koordynatora pikniku, co powinien zrobić przed, w trakcie i po wydarzeniu. Oto lista zadań, z którą będziemy musieli się zmierzyć przed wydarzeniem, od planowania logistyki, promocji w trakcie, koordynacji, kontaktu z liderami poszczególnych stref, wspieraniu ich, ale także po wydarzeniu. Takie rzeczy jak sprzątanie też nas nie ominą. Jednym z wyzwań plenerowych wydarzeń jest rozstawienie wszystkiego na miejscu. Stoły, namioty, scena, atrakcje dla dzieci, a do tego miejsce dla organizacji, koła gospodyń wiejskich, harcerzy, strażaków. Sprawdźmy, jak to może wyglądać. Wpisz, jak zaplanować rozmieszczenie stoisk, uwzględniając miejsce dla ZHP, OSP i KGW na wydarzeniu w przestrzeni publicznej. Otrzymaliśmy informację o rozplanowaniu tych stoisk. Moglibyśmy też sztuczną inteligencję zapytać o przykładowy rysunek czy grafikę ilustrującą to, natomiast na tym etapie wygenerowaliśmy tekst z propozycją takiego rozmieszczenia. Czas na listę rzeczy, bez których się nie obejdziemy. Sprzęt, materiały, infrastruktura, to wszystko jest potrzebne, żeby wydarzenie mogło się odbyć.
Zobaczmy, co podpowie w tej kwestii sztuczna inteligencja. Wpiszmy: wygeneruj listę niezbędnych zasobów, sprzęt, materiały, infrastruktura do organizacji wydarzenia plenerowego dla 200 osób. To dość pokaźna lista, bo też wydarzenie nie jest kameralne. Dzięki takiej liście nie zapomnimy o niczym ważnym. Jeśli planujemy takie wydarzenie, dobrze mieć też listę zakupów. Takie gotowe zestawienie można potem wkleić na przykład do Excela albo wydrukować. Wpiszmy do Copilota: przygotuj listę zakupów niezbędnych do organizacji takiego pikniku. A to dopiero lista, ale impreza jest zacna, w związku z tym troszkę trzeba zakupić rzeczy lub je zorganizować, szukając na przykład sponsorów. Mamy tutaj zakupy sanitarne, techniczne, te, które posłużą nam do organizacji warsztatów i zabaw oraz przygotowania pysznych potraw. Organizacja to także logistyka. Kiedy przyjeżdża sprzęt, kiedy go montujemy, kto to robi, kiedy to trzeba wszystko zwinąć. Możemy wpisać taki prompt: przygotuj harmonogram dostaw, montażu i demontażu sprzętu podczas pikniku. I znowu w formie tabelki odpowiedzialni, zadania i czas, tak żeby wszystko nam się udało podczas imprezy, oraz harmonogram demontażu już po. Dzięki temu możemy policzyć, ile czasu na przykład nasi wolontariusze powinni z nami jeszcze zostać. Na koniec kwestie finansowe. Nawet przy bezpłatnym wydarzeniu dobrze jest wiedzieć, jak kształtują się koszty. Sztuczna inteligencja może przygotować nam przykładowy kosztorys, który można potem wkleić na przykład do Excela i dalej z nim pracować. Wpiszmy zatem: wygeneruj przykładowy kosztorys pikniku sąsiedzkiego dla 200 osób. Otrzymaliśmy dość szczegółowy, jak na prosty kosztorys, z wyliczeniem całej sumy. Te ceny będą raczej orientacyjne, jeśli wcześniej nie podałeś dodatkowych informacji, ile co kosztuje. Możesz się też urealnić w inny, prosty sposób, wpisując: zmodyfikuj budżet, zwiększając wszystkie ceny o 25%. Sztuczna inteligencja właściwie w mgnieniu oka, bez używania dodatkowych programów do kalkulacji, podniosła nam te koszty. Kiedy będzie już po wydarzeniu, mam nadzieję, że wszystko potoczy się zgodnie z planem, warto zapytać uczestników o ich opinię, co im się podobało, co można poprawić, a co powtórzyć następnym razem. Zobaczmy, jak sztuczna inteligencja może pomóc w przygotowaniu prostej ankiety, którą można wydrukować lub udostępnić online. Wpiszmy: przygotuj wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników wydarzenia. Sztuczna inteligencja bardzo dobrze radzi sobie z przygotowaniem tego typu ankiet. Przed nami 7 pytań, część z nich to pytania zamknięte, ostatnie z nich otwarte, z prośbą o uwagi lub sugestie na przyszłość. Po każdym pikniku warto zastanowić się, co poszło dobrze, a co można jeszcze ulepszyć. Sztuczna inteligencja może przygotować dla nas gotową listę wniosków i rekomendacji na przyszłość. Wpiszmy: jakie wnioski warto wyciągnąć po organizacji pikniku rodzinnego, by kolejne wydarzenie było jeszcze lepsze. Sztuczna inteligencja sugeruje nam, żeby zwrócić uwagę na ocenę ogólną, frekwencję, program, ale też kwestie związane z organizacją, logistyką, przygotowaniem przestrzeni, sprzętu, oczywiście kwestiami dostępnościowymi, zarządzaniem zespołem, w tym wolontariuszami, oraz działaniami promocyjnymi. Sugeruje nam też na przyszłość na przykład rozszerzenie atrakcji, jeśli będziemy mieli taką możliwość. W tym materiale pokazałem, jak sztuczna inteligencja może pomóc w organizacji wydarzenia lokalnego, takiego jak na przykład piknik sąsiedzki. Nasze spotkanie zaczęliśmy od etapu przygotowań, czyli formalności, planu spotkań, kwestii dostępności i planu awaryjnego. Potem przeszliśmy do zarządzania, logistyki i finansów. Tworzyliśmy strukturę zespołu, harmonogram pracy wolontariuszy, listę zadań dla koordynatora i kosztorys wydarzenia. Na koniec zajęliśmy się ewaluacją, czyli tym, co równie ważne jak sama organizacja. Pokazałem, jak przygotować ankietę i jak optymalnie wyciągnąć wnioski na przyszłość. Mam nadzieję, że ten materiał dodał Ci odwagi, inspiracji i kilku prostych sposobów, które możesz wykorzystać w swoim działaniu. Niezależnie od tego, czy organizujesz wydarzenie w świetlicy, parku, remizie, czy na placu przy Domu Kultury.